Cześć, tu Jarek z kanału Uniwersytety. Dzisiaj zabieram Was do Irlandii na University College w Dublinie. Dwie godziny lotu i godzinę przebijania się przez miasto. Jestem już w hotelu. Dublin przywitał mnie ołowianym niebem, ale jednocześnie jest dosyć ciepło. Dżdżysty irlandzki poranek. Czas na konferencję. Konferencja, która się zaczyna, to doroczne spotkanie Irlandzkiego Stowarzyszenia Studiów Politycznych. To takie forum, na którym spotykają się głównie Irlandczycy z obydwu części podzielonej wyspy, ale także jest tutaj zazwyczaj mnóstwo Amerykanów i Brytyjczyków, którzy debatują nad aktualnymi problemami i wyzwaniami, przede wszystkim w obszarze świata anglosaskiego, transatlantyckiego i europejskiego. W tym roku 30 paneli, dodatkowo sesje plenarne. The 2 miles of Northern Ireland have not been the subject of any sustained analysis as far as I know. Właśnie zakończyła się podwójna sesja. Bardzo ciekawa debata o Brexicie z perspektywy irlandzkiej, a więc zupełnie innej niż ta, która dominuje w kontynentalnej dyskusji. Co zmienia wyjście Wielkiej Brytanii dla Republiki Irlandzkiej, a przede wszystkim co zmienia dla granicy irlandzko-północno-irlandzkiej. Sesja za nami. To teraz okazja, żeby coś zjeść i zobaczyć kampus. University College Dublin. Jeden z najlepszych światowych uniwersytetów w 400 według zestawienia rankingu szanghajskiego. To duży uniwersytet, ponad 30 000 studentów, ale też to uniwersytet, z którego wywodzi się 5 noblistów. Irlandczycy walczący o niezależność, a potem niepodległość, próbowali od początku XIX wieku zbudować własną, niezależną od Brytyjczyków instytucję wyższego szkolnictwa. Udało się w roku 1854, kiedy do życia powołano Katolicki Uniwersytet Irlandii. Na przestrzeni kolejnych dekad uniwersytet rozrastał się po to, aby ostatecznie w latach 90. przyjąć ponownie nazwę University College Dublin. Kampus uniwersytecki znajduje się w dzielnicy Belfield, na południe od centrum. Kiedyś uniwersytet ulokowany był w samym środku miasta, ale w latach 60. oferowano mu 130 hektarów terenu. Tutaj powstały brutalistyczne, ciężkie budowle. Z czasem uzupełniono je o nowoczesną architekturę, ale to, co jest uderzające, to jest olbrzymia ilość terenów zielonych, ścieżek, rowerów i przede wszystkim studentów, którzy tutaj przebywają, uczą się, siedzą na trawnikach, czytają książki, rozmawiają. W efekcie ten kampus to takie żywe, akademickie miejsce, bez samochodów, ale z ludźmi, którzy zajmują się nauką i uczeniem się.
To był bardzo udany dzień. Ciekawa konferencja, super uniwersytet, a na koniec udało mi się jeszcze zdobyć to. Do kolekcji. No, a teraz zostały jak zwykle maile i trzeba odświeżyć prezentację, którą mam jutro. Let you feel the desk like wobbling. You finish that? Values of joining and resisting allowing for participation in society. Jestem już po moim wystąpieniu. Rozwinęła się bardzo ciekawa debata. Jakie są związki między Brexitem, kryzysem migracyjnym i pandemią COVID-19? Tak jak widać je na granicach zewnętrznych i wewnętrznych Unii Europejskiej. Trwało to całkiem sporą ilość czasu. Teraz chwila przerwy, potem kolejne panele i odpoczynek. Kampus znajduje się poza miastem, ale wystarczy 20 minut jazdy autobusem, aby znaleźć się w centrum. A centrum Dublina to tętniące życiem towarzyskim i kulturalnym miejsce. Sam Dublin to około 500 000 mieszkańców, metropolia około 1 miliona. Dublin to także miasto kultury z licznymi muzeami, z historią. Tutaj widać nie tylko brytyjskie dziedzictwo, ale również historię walki Irlandczyków o niepodległość, a także celtycką egzotykę, która przejawia się chociażby w dwujęzycznych nazwach, napisach i informacjach. Dublin jest z jednej strony wielkomiejski, z drugiej wystarczy zrobić kilka kroków i można poczuć się jak w niewielkiej irlandzkiej miejscowości. Irlandia to zielona wyspa i faktycznie tą zieleń intensywną, soczystą, nawet na jesieni, cały czas uderzającą w oczy widać na każdym kroku. Konferencja się skończyła, jutro czas wracać do domu, ale mam takie poczucie, że tych kilka dni tutaj na University College Dublin to dobrze spożytkowany czas, a sama uczelnia to jedna z tych, na które mam nadzieję, że jeszcze będę mógł kiedyś przyjechać.